Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj przychodzę do Was z małym szaliczkiem, tak zwanym Sophie Scarf. Oczywiście to nie jest Sophie Scarf, to jest moja prywatna wersja Ania Scarf. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba. Powiem Wam szczerze, że już miałam go nie robić, nie miałam na niego totalnie pomysłu. Wydawało mi się, że mam pomysł, ale jak zaczęłam robić, to mi się totalnie nie podobały krawędzi, nie podobało mi się, że muszę je wykończyć, że to wykończenie jest nierówne, a mam psychozę na punkcie wykończenia równości, zwłaszcza krawędzi, które bardzo widać, więc się poddałam. No ale ponieważ, jak to wiecie, nadchodzi pełnia i wtedy wszystko się dzieje, jakoś tak księżyc wzmaga taką kreatywność u mnie i wczoraj, dosłownie wczoraj wpadłam na pomysł, że ja go zrobię w okrążeniach. I dosłownie ten szaliczek będzie inny niż wszystkie. No ja nie twierdzę, że ktoś nie wymyślił podobnego, ale mój po prostu będzie inny. Będę go tworzyła dokładnie w taki sam sposób, jak się robi maskotki. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba taki sposób na szaliczek dla osób, które nie cierpią obrębiać krawędzi, które chcą, żeby szalik wyglądał estetycznie. Jest to mały szaliczek, więc fajnie, żeby on wyglądał na ładny, równy. Więc mam nadzieję, że to jest właśnie jeden z sposobów na to, jak go zrobić. Oczywiście nie twierdzę, że pojedyncze szaliczki z pojedynczym materiałem są brzydkie. One też są piękne. Chodzi tylko o mój wybryk co do estetyki wykończenia. Więc jeśli macie już swoje Sophie Scarfy, to się oczywiście bardzo cieszę, że już sobie zrobiliście. Ale mam nadzieję, że też Was zachęcę do tej wersji mojej, bo jest po prostu inna i też fajnie wygląda. Czyli tak, szaliczek robimy od jednej części, robimy sobie tutaj zwiększenia, później robimy sobie wzdłuż cały czas tak samo, no i dochodzimy do momentu, w którym musimy zrobić tak samo zmniejszenia, czyli on jest robiony po prostu w całości dookoła. Bardzo fajnie można też zrobić taki kolorowy szaliczek dla dziecka, ponieważ łatwo sobie można zmieniać włóczkę, doczepiać, wszystkie doczepiane włóczki zostają w środku, więc nie ma żadnych wystających nitek, które trzeba pochować. Nawet słuchajcie, ja myślałam, że mam dwa takie same wmotki. Okazuje się, że nie. Dwa białe, a dwa różne. Widocznie gdzieś dokupiłam z innej partii, ale się tym nie przejmuję, bo to wszystko będzie zawijane na szyi, a tak naprawdę efekt końcowy i tak nie będzie widoczny, która część jest bielsza, która nie, a nawet jeśli, to trudno, tak ma być. A w pewnym momencie się zastanawiałam, czy sobie nie zrobić pół szalika białego, pół czarnego i wtedy też może by to fajnie wyglądało, tylko oczywiście to już było w trakcie, jak już wyszedł mi ten drugi kolor. I tym sposobem właśnie zachęcam Was do stworzenia sobie własnej kolorystycznej wersji, taka jaka Wam się podoba. Któraś z Pań chciała, żebym zrobiła taki mały szaliczek dla dziewczynki, więc jak najbardziej dla dzieci to będzie odpowiedni szalik, ponieważ dzieci bardzo często ciągną za różne krawędzie. Ten szalik by się wtedy rozwalał, robiłby dziury, a ta wersja nie. Ta wersja jest idealna, właśnie taka bardzo mocno trzymająca się, na pewno się nie rozwali, nie zaciągnie, więc uważam, że jest to świetna wersja, wytrzymała wersja. Także mam nadzieję, że zachęcę Was do zrobienia tego szaliczka. Jeśli chodzi o włóczkę, to ja przyznaję szczerze, że wykorzystałam po prostu to, co mi zostało z poprzednich projektów, nawet, tak jak mówię, dwa kolory, ale użyłam włóczki od Drops Baby Merino. Jest to włóczka składająca się tylko z wełny merino, mięciutka, delikatna. 50 gramów ma 175 metrów i użyłam szydełka 3 mm. Polecam zrobić to włóczką w podobnej gramaturze, niezbyt grubej, przez to, że robimy go dookoła, to i tak już jest gruby, bo ma dwie warstwy, więc jeżeli zaczniecie robić za grubą włóczką, na przykład taką Baby Big Merino, nie Baby, tylko Drops Big Merino, no to może się okazać, że on będzie sztywny, ale taki szalik też można sobie zrobić krótszy, bo na przykład ja zrobiłam sobie go na 2 okrążenia szyi, czyli mniej więcej coś takiego i zawiązywanie, tak? Natomiast jeżeli robicie na przykład grubszy szaliczek, to wcale nie musi być na 2 owiązania, może być na 1. I wtedy taki grubszy też będzie fajny, bo wystarczy tylko raz owiązać i będzie ciepło. I wcale nie trzeba dziecka na przykład owijać kilka razy wokół szyi, czego prawdopodobnie nie lubi, a chcecie, żeby chociaż miało trochę okrytą szyjkę. Więc po prostu sposobów na wykończenie tego szalika jest mnóstwo, co Wam pasuje, co Wam gra. Jest pełnia, więc działajmy kobiety, bo działa to po prostu kreatywnie. Na pewno na niektóre osoby, zwłaszcza na mnie. W międzyczasie powstały mi 2 pomysły już na 2 swetry. Chociaż nie wiem, czy będę tworzyła w grudniu. Od razu mówię, że potrzebuję trochę przerwy.
Więc może się okazać, że po tym szaliczku pojawi się może jakiś sweterek, może jakiś kardigan, bo mam na niego pomysł, ale do końca nie wiem, czy jeszcze będę miała siłę coś zrobić. Mam nadzieję, że wbijecie mi wyświetlenia, wbijecie mi łapki, wbijecie mi komentarze, wbijecie mi podbicia, bo dzięki temu ja po prostu mogę działać dalej. Tak jak już mówię, oczywiście bardzo dziękuję wszystkim za każdą pomoc. Ja to naprawdę bardzo doceniam. Cieszę się, że dzielicie się swoimi postępami, że mówicie zrobiłam, zrobię, albo że jestem w trakcie robienia. Oczywiście takie rzeczy są bardzo fajne. To jest przepływ informacji pomiędzy nami, że warto robić, że na przykład produkt fajnie wygląda. To jest naprawdę bardzo pomocne. Łączycie się wtedy ze mną, z moimi projektami. Także mam nadzieję, że wiecie, że ja to oczywiście doceniam i że jak zwykle wrzucicie tam jakiś komentarz dla mnie, dla Was, bo to też jest dla Was. Wtedy macie pewność, że na przykład warto zrobić. Aha, no i jeszcze taka jedna rzecz, że ja ten szaliczek, pomimo że on jest zrobiony tak jak maskotki, to ja nie używam zwykłych półsłupków. Jak to wiecie, ja nie lubię się powtarzać wzorami. To jest inny wzór, zupełnie inny. Może dlatego właśnie ten szalik wtedy fajnie tak wygląda. On ma takie nietypowe półsłupki, inaczej troszeczkę robione. Nie wiem, czy ja tu pokazuję Wam górę czy dół. O, tutaj. I tak naprawdę ja już robiłam sweter, bluzę taką fajną w kolorze takiego jasnego niebieskiego. Również robiłam taki sweter w pasy, taki początkowy, raglanowy, chyba nawet jakąś torbę robiłam, więc ten wzór już znacie, te osoby, które robiły, te, które nie, to poznają i mogą cofnąć się do filmów i zrobić sobie później na przykład sweter, jeśli już opanujecie tworzenie tego wzoru. I mam jeszcze do Was pytanie, czy chcielibyście, żebym nagrała jakąś torbę ze sznurka, bo mam trochę sznurków, wiem, że są youtuberki, które ostro działają i nagrywają te torby, oczywiście bardzo piękne i tak się właśnie zastanawiam, czy iść w torebki też, czy lubicie tylko swetry i jakieś tam dodatki, bo zauważyłam, że na kanale głównie wyświetlane są swetry, rzadziej czapki, rzadziej jakieś szaliki jeszcze, ale już czapki mniej, dlatego chciałabym, żebyście mi powiedzieli, co tam chcielibyście, żebym nagrała. Na pewno planuję jakiś fajny chmurkowy kardigan, jakiś sweterek jeszcze, taki też lekki, no a resztę, no to jak macie pomysły, to ja oczywiście chętnie wysłucham. Ok, no to co, przechodzimy dalej, ja Was oczywiście zachęcam. Szalik zaczynamy od tej części, czyli takiej części, która będzie rozszerzająca. Oczywiście ja Wam wszystko powiem dokładnie, jak zrobić tą część rozszerzającą. Pomimo że moja już jest gotowa, to wzór tak naprawdę jest bardzo powtarzalny, powtarza się co pewną sekwencję. Ona jest bardzo prosta, więc nie ma sensu, żebym z Wami robiła tą część, bo to by było nudne i żmudne, a Wy tak naprawdę możecie sobie sami dostosować ilość takich rzędów pod wielkość Waszej włóczki, pod grubość włóczki, no i oczywiście od tego, jak chcecie, żeby ostatecznie wyglądała ta część rozszerzająca. No i po skończeniu tej części rozszerzającej już później robimy cały czas tą samą liczbę oczek, żeby była równa, płaska krawędź, aż do momentu, kiedy oczywiście znowu będziemy musieli zrobić tym razem część zwężającą. Ja już jestem na tym etapie tej części zwężającej, nawet zauważyłam, że zobaczcie, mam dwa różne kolory białego motka, nawet nie sądziłam, że tak wyszło, ale nie szkodzi, to jest tylko szaliczek, nie będzie tego tak widać. Ja mam dużo takich resztek pojedynczych włóczek, więc pewnie stąd się to wzięło, że różne partie. Ok, no i tym sposobem można też sobie właśnie zrobić kolorowy szalik, można sobie robić różnymi paskami, może macie jakąś włóczkę ombre bądź dwa różne motki, możecie sobie po prostu robić fajny paseczkowy szaliczek dla dziecka, czy nawet dla siebie. Więc tak, ja pokazuję Wam początek i powiem Wam dokładnie, jak dostosować liczbę oczek do Waszej wielkości włóczek. Więc tak, biorę tą samą włóczkę, też jest to włóczka Drops Baby Merino, tylko jest w innym kolorze. I zaczynamy od zrobienia magicznego kółeczka. Czyli kładziemy sobie włóczkę w taki sposób, ja przytrzymuję sobie tutaj kciukiem, owijam wokół palca, przytrzymuję tutaj kciukiem, wkładam szydełko w taki sposób, żeby tutaj ta część była szydełko było pod włóczką. Następnie przeciągam tutaj tą włóczkę pod spodem, przytrzymuję tutaj wszystko palcami, wyciągam sobie paluszki już z tego kółeczka w taki sposób, aby ułożyć sobie już z tej strony, jak tutaj widzicie. I teraz dopiero robię oczko ścisłe, zabezpieczające całe kółeczko. Teraz wyprostuję sobie tą końcówkę włóczki, żeby nie była nigdzie poskręcana.
i z powrotem jeszcze raz to samo ułożenie, czyli do środka wkładam palce i trzymam w taki sposób. Teraz będziemy sobie robić półsłupki. Cały wzór nie jest stworzony półsłupków, to jest taki właśnie bardzo fajny, nietypowy wzorek, tak jak Wam wcześniej wspominałam. Natomiast tą pierwszą część wykonamy z półsłupków. I teraz tak, ja w tym okrążeniu robię 10 półsłupków, ponieważ moja włóczka jest dosyć cienka i potrzebuję zrobić sobie aż 10 półsłupków, żeby mieć taką tutaj końcóweczkę. Natomiast jeżeli Wy macie grubszą włóczkę, polecam zrobić mniej, 8 bądź nawet 6, ale musi to być liczba parzysta, ponieważ no jest to potrzebne, żebyśmy mogli sobie podzielić odpowiednią liczbę oczek. Więc jeśli macie tą samą włóczkę co ja, podobnej gramatury, robicie 10 półsłupków. Jeśli macie jeszcze cieńszą, możecie zrobić 12, a jeśli macie grubszą, no to polecam zrobić na przykład 8. Czyli tak, wkładam szydełko pod spodem, przeciągam włóczkę od spodu w taki sposób i robię pierwszy półsłupek i dopiero tutaj zaznaczam sobie ten półsłupek, czyli zaznaczam to pierwsze oczko, które mi tutaj powstało z 2 pętelek. To jest mój pierwszy półsłupek. Jeśli Wam się troszeczkę rozszerza kółeczko, można sobie pociągnąć za sznurek i zmniejszyć. I znowu, jeszcze raz to samo. Jak się niestety wyciąga po kilka razy, to jest gorzej. Od razu najlepiej zrobić od razu te 10, no ale ja tutaj muszę Wam pokazywać. Czyli 2 i znowu pod spodem przeciągam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i tak jak wspominałam, ja mam 10, więc mam zrobione 10 półsłupków. Następnie zamykam okrążenie, mocno ściskam, aby obie krawędzie razem się zeszły. I teraz wbijam szydełko w to pierwsze oczko, które tutaj sobie zaznaczyłam i łączę okrążenie oczkiem ścisłym, czyli wbijam, przekładam i przekładam przez to. Teraz dalej mam 10 półsłupków. Tylko jedno to jest taki łączeniowy, czyli licząc od tej strony raz, czyli ten łączeniowy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zaczynam właśnie od tego momentu, czyli tutaj. I teraz tak, albo sobie możecie znaczyć ostatnie oczko, polecam znaczyć może ostatnie oczko, czyli to, które musicie przerobić, albo pierwsze, w zależności od tego, jak się przyzwyczailiście. Zaznaczymy sobie ostatnie. I tutaj od tego momentu zmieniamy wzór. Wzór już będzie inaczej wyglądał. Będziemy tworzyć go w inny sposób, więc pierwsze okrążenie zrobimy takie tym wzorem bez żadnych zwiększeń. Czyli tak, robię narzut. Narzut pobieram od dołu. Nie od góry, tylko od dołu. Przytrzymuję sobie tutaj kciukiem. Wbijam się w to pierwsze oczko, które Wam pokazywałam. Przeciągam włóczkę pod tym oczkiem. Mam 3 pętelki i teraz uwaga, tutaj ten kciuk będzie bardzo potrzebny i pomocny, żeby przytrzymywać te pętelki, żeby one nam się nie zaciskały, ponieważ teraz tą pętelkę musimy przełożyć przez tą, już Wam pokażę, zobaczcie, przekładam sobie szydełko, obracam w taki sposób, żeby ta pętelka zeszła pod tamtą, po prostu, ona zeszła, teraz pobieram i przekładam przez 2. Ja już ten wzór pokazywałam, może, przepraszam, na początku będzie trudny, ale jak złapiecie, jak to zrobić, to później on naprawdę bardzo fajnie się szybko robi i szybko się buduje tą wysokość tego szaliczka. Ok, czyli tak, robię narzut, bijam się w kolejne kółeczko, w kolejne oczko, przeciągam. I przytrzymuję sobie od razu tutaj kciukiem w taki sposób, żeby to się mi nie zacisło. I przeciągam tutaj szydełko pod to oczko, pobieram i przeciągam. I znowu narzut, przeciągam tutaj i przeciągam. Tutaj bardzo fajnie się sprawuje ten kciuk, który przytrzymuje nam te oczka, a jeżeli robicie taki ruch szydełkiem jak ja tutaj, to ono naturalnie znajdzie swoje oczko, przez które ma przejść, zwłaszcza jeżeli używacie jakiejś dobrej włóczki, dobrze skręconej. Gorzej, jeżeli ta włóczka jest luźna i nie jest poskręcana, no to mogą się oczka plątać, niteczki z tego oczka. Ale tak naprawdę
Ja nawet nie staram się wbijać w to oczko, ale samo ono sobie tutaj znajduje ujście, można tak powiedzieć. No i teraz tak, robię sobie 10 takich powiedzmy półsłupków czy półsłupków nawijanych, ale trochę zmienionych. Tutaj jest moje 10. Mam przerobione 10. Tutaj sobie jeszcze możemy docisnąć, żeby ładnie dziurkę zakryć. I znowu zaznaczam ostatnie oczko do zrobienia. I od tej pory będziemy tworzyć powtarzającą się sekwencję z taką samą ilością rzędów, żeby budować symetrycznie właśnie to zwiększający się taki trójkącik. I zaczynam od tego rzędu. Będzie to pierwszy rząd zwiększający. Zwiększenia będziemy robić po obu stronach, czyli na początku tutaj i mniej więcej gdzieś tutaj po środku. Dlatego potrzebujemy liczbę parzystą oczek. Ja mam 10 oczek łańcuszka, tak? Czyli teraz w tym rzędzie zwiększającym zrobię zwiększenie, tak? To jest takie zwiększenie, powiedzmy V, czyli increase. I potem jakby 10 oczek muszę sobie podzielić na pół, tak? Czyli mam po 5 oczek. Czyli mam 5 oczek do dyspozycji, ale w tym jednym muszę zrobić zwiększenie. Czyli tak, to będzie zwiększenie, no i później muszę zrobić jeszcze 4 oczka, tak? 4. I to powtarzam razy 2. Razy 2. Czyli tak, mam nadzieję, że to ja nie jestem dobra w pisaniu takich wzorów i w ogóle. Czyli tak, to jest zwiększenie, a to są 4 SC, powiedzmy półsłupki, ale to nie są półsłupki, tak? Czyli i to powtarzamy razy 2. I potem będziemy robić tak, że 4 rzędy, czyli drugi, trzeci, czwarty i piąty, to już będzie 12 oczek. Ponieważ zrobiliśmy 2 zwiększenia, to z 10 powstanie nam 12. A potem 4 rzędy przerabiamy po 12 tych, powiedzmy, półsłupków. W kolejnym rzędzie znowu będziemy robić zwiększenie, czyli zwiększenie i już nie 4 półsłupki, będą tylko 5 półsłupków i znowu razy 2 i powstanie nam 14. I znowu 4 rzędy, czyli 7, 8, 9, 10, to będzie 14, powiedzmy, półsłupków. I tak będziemy tworzyć ten szaliczek. Ja tutaj postanowiłam wypisać Wam na karteczce, żeby nie wszyscy może chcą przechodzić przez taki długi film, a dla osób, które już wiedzą, jak to robić, pewnie wiedzą, o co mi chodzi. Natomiast dla początkujących oczywiście to pokażę przez pierwsze kilka rzędów, jak to będzie wyglądało. Czyli tak, ja jestem teraz na etapie, kiedy robię sobie zwiększenie, 4 półsłupki, powtarzam 2 razy. Oczywiście to nie są półsłupki, ale nie wiem, jak to się nazywa ten wzór, więc przyjmijmy takie nazewnictwo. Czyli tak, robię narzut i w tym pierwszym od razu oczku muszę zrobić zwiększenie, czyli robię raz i w tym samym oczku robię to samo, czyli 2 razy w tym samym oczku ten wzór. Następnie przez pierwsze 4 robię po jednym, czyli raz, 2, 3, 4. No i powtarzam to samo co tutaj, czyli w kolejnym jest zwiększenie. Raz i 2 i 4 powinny mi zostać do końca i tak też jest, więc wykonuję po prostu 4. 4 moje piękne, zmienione półsłupki, cokolwiek, jakkolwiek się to nazywa. No i tutaj jeszcze ostatnie do zrobienia. No i znowu zaznaczam sobie. Teraz tak, tu powinno się Wam teraz odginać w tą stronę, ponieważ tak będziemy tworzyć wzór, więc na razie tutaj może jest jeszcze niewygodne do pokazywania, ale to trzeba sobie w tą stronę odwinąć taki kapelusik, żeby przodem był wzór. I teraz zgodnie z tą instrukcją, którą Wam tu pokazywałam, 4 okrążenia po 12 takich półsłupków, czyli ja muszę 4 okrążenia zrobić, zaczynając tutaj. Czyli tak, bez żadnych zwiększeń. Robię pierwsze okrążenie.
Jak u mnie, już wiecie, chrapie pies, nie mąż, nie dziecko, tylko piesek. Więc mam nadzieję, że to akurat, że to jest piesek, to wybaczycie. To jest taka psinka, która zawsze musi być przy mnie, więc no nie dam rady jej gdziekolwiek schować, wygonić. I to chrapanie po prostu jest już moją częścią filmu. Dla osób, które są pierwszy raz, informuję, że jest to pies. Więc jemu można wybaczyć. Dobra, zrobiłam pierwsze okrążenie. I teraz muszę zrobić jeszcze 3 takie okrążenia, czyli dokładnie cały czas tak samo. Jeśli właśnie chodzi o ten wzór, to zobaczcie, że on, wbijamy się tutaj w całe oczko, że on, o tutaj przytrzymujemy sobie tą część, nawet luźno mamy tą pętelkę, że on się naprawdę bardzo fajnie będzie robił, pomimo że wygląda na taki skomplikowany, żeby to przełożyć przez to, ale on będzie się szybko Wam robił, jak już nabierzecie wprawy, a osoby, które robiły moją bluzę i mój taki raglanowy sweterek, no to na pewno takie zrobienie takiego szaliczka to już jest naprawdę bułka z masłem. Patrzcie. I znowu tutaj. I jeszcze raz. O, tutaj jest. I co? Mam dopiero zrobione tak naprawdę 2 rzędy. Więc jeszcze raz muszę zrobić 2 rzędy, żeby się wszystko zgadzało. Po 10 takich półsłupeczków, czy nawijanych, czy zmienionych. Po prostu. No i też popatrzcie, można zobaczyć, że w każdym kolorze ten wzór wygląda inaczej. W bieli wygląda inaczej. Tu w tym niebieskim jeszcze może nie do końca widać cały efekt tego wzoru. Muszę trochę wyjść z tego tutaj kikutka, żeby go było lepiej widać. I teraz znowu jeszcze mam tutaj ostatni z 3. rzędu. No i jeszcze raz, to już zrobię też z Wami. 4., ostatni rząd z 10 półsłupków. Ok, dosłownie jeszcze troszeczkę. No i teraz, tak jak wspominałam, przyszedł czas na rząd zwiększający. Tym razem będziemy robić zwiększenie i 5 półsłupków. I właśnie ta liczba, przy której robicie zwiększenia, po zwiększeniu jest zawsze o 1 półsłupek więcej. Wcześniej było 4, teraz będzie 5, później będzie 6, 7 i cały czas tak dalej się będzie to zwiększało. Trzeba sobie tylko po prostu albo znaczyć, albo pamiętać. 4, 5, 6, 7, o to mi chodzi, o tą tutaj liczbę. Ona się będzie zwiększała, a ponieważ zwiększamy 2 razy, czyli za każdym razem o 2 oczka się zwiększa Wasz szaliczek, tak? To jest akurat najprostsze zwiększenie, jakie może być dla początkujących też. Także uważam, że bardzo fajny szalik bez robienia dodatkowych krawędzi, wyrównywania. Naprawdę super. No i rząd zwiększający, czyli zwiększenie. Nabieram i w tym pierwszym oczku robię od razu 2. Mam 2. Potem robię 5, tak jak tutaj. I za chwilkę Wam powiem, jak dostosować sobie właśnie tą liczbę do innej liczby oczek, ale pewnie już pewnie wiecie. Tu są 3, jeszcze mam do zrobienia 2. Raz i 2. No i pamiętajcie, że jak gdyby zwiększamy właśnie z 2 stron. To jest ważne, żeby właśnie tutaj równo ładnie nam wszystko szło, czyli w tym oczku robię zwiększenie. No i do końca powinny mi zostać 1, 2, 3, 4, 5, więc wszystko się zgadza. Akurat to jest tyle fajnie, że tak mało mamy tutaj oczek, więc nawet jeżeli Wam się cokolwiek pomyli, możecie sobie przeliczyć. Nie ma tutaj dużo do liczenia. A nawet jeżeli zgubicie marker, Wam wypadnie, to też łatwo sobie rozpoznać, ile rzędów zrobiliście. Zaraz Wam to wszystko powiem. Zobaczcie, ja tutaj akurat na tym niebieskim kolorze myślę, że też, ale już Wam pokażę. Chciałam Wam pokazać coś.
o właśnie tutaj, że tak naprawdę jesteśmy, zobaczcie, przy tym rzędzie, gdzie skończyliśmy ostatnie oczko. Niestety tutaj ten kolor się... I w tym oczku pierwszym z poprzedniego rzędu było zwiększenie. Jak się cofniecie o 4 rzędy, to też jesteście znaleźć tutaj to zwiększenie. Chodzi mi o to, że jak czasami nie już korzystacie ze znaczników albo pogubicie znaczniki, jesteście w stanie dojść, licząc rzędy, gdzie było zwiększenie. U mnie nawet też czasami po prostu to zwiększenie tworzy taką troszeczkę większą dziurkę, no bo de facto zawsze w tym jednej dziurce trzeba zrobić 2 półsłupki, więc ono będzie tworzyło taką delikatną dziurę, ale przez to, że mam szaliczek jedno na drugim, to tak naprawdę on się tutaj wtapia, ta dziurka w poprzedni, jak gdyby wściek z drugiej strony, przez to, że jest dwustronny i tego tak naprawdę też nie widać aż tak bardzo. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że nie muszę Wam więcej pokazywać. Pokazałam Wam wzór i pokazałam sposób, w jaki ja to rozszerzam, czyli za każdym razem tworzę jeden rząd rozszerzający i 4 rzędy zwykłe bez rozszerzeń. Potem 1 rozszerzający i 4 bez rozszerzeń. I ja doszłam ostatecznie do liczby oczek 34. Tutaj na samym końcu zrobiłam tyle rozszerzeń, żeby uzyskać dookoła tutaj 34 oczka, co pozwoliło mi uzyskać szerokość około 7 cm. Jeżeli chcecie szerszy szalik, no to musicie robić dalej te rozszerzenia. Jeżeli w ogóle na przykład chcecie mieć węższy, no to zmniejszcie liczbę tych rozszerzeń i skończcie wcześniej. Jeżeli na przykład chcecie mieć bardzo długi ten pasek rozszerzający, możecie robić 5 rzędów takich tutaj, tak? Czyli jak gdyby ten wzór jest na tyle fajny, że możecie sami dostosować do własnej włóczki i potrzeb, jak ostatecznie ma wyglądać szalik. Mówiłam Wam też na początku, że jeżeli korzystacie z włóczki grubszej i na przykład na początku zrobiliście tutaj 8 oczek łańcuszka, no to oczywiście wiadomo, że mając 8 oczek łańcuszka dzielę na 2, to mam 4, tak? Czyli tutaj nie mam, mam zwiększenie i nie mam 4, tylko zaczynam od 3. I po prostu ta liczba będzie tutaj zależała tylko od tego, od ilu oczek zaczęliście, a potem też zwiększa się za każdym razem o 1, w każdym takim segmencie, w każdym takim właśnie tutaj nawiasie. Czyli Wy tak naprawdę nie musicie robić tak jak ja, na tej samej włóczce, możecie zrobić na dowolnej włóczce, tylko po prostu dostosujcie sobie tą liczbę oczek, bo na przykład jeżeli będziecie używać grubszej włóczki, to pamiętajcie, że Wy szybciej osiągniecie tą wysokość, bo gruba włóczka tworzy wyższy wzór i może się okazać, że Wy nie musicie, że Wy potrzebujecie zrobić na przykład więcej takich rzędów tutaj, albo nawet mniej, w zależności od tego, jak Wam ta wysokość tutaj idzie i ostatecznie tych liczby oczek też będzie mniejsza, bo przy 34 może się okazać, że osiągnięcie znacznie szerszy szaliczek i to jest dla Was za dużo, więc nie bójcie się robić na bieżąco i sprawdzać po prostu, jaką szerokość Wam odpowiada. Jeżeli widzicie, że ostatecznie rozszerzyliście na przykład dotąd i Wam to pasuje, to po prostu zapiszcie sobie, ile macie tych oczek, dokąd doszliście, później róbcie cały czas naokoło. A najlepiej zamiast zapisywać, to wbić sobie znacznik w ostatnie rozszerzenie. Ja sobie tak tutaj zrobiłam, że w ostatnim rzędzie po rozszerzeniu, takim gdzie miałam 34, wbiłam sobie znacznik. Po co? Po to, żebym wiedziała, ile mi to centymetrów jeszcze zajdzie, ile mi to wyniosło centymetrów, bo po zrobieniu już później tych rzędów prostych to już tak do końca nie widać, gdzie to było, bo one są tak mało, rozszerzenia są tak mało widoczne, że można się pogubić, gdzie to było. A po co mi jest to potrzebne? Po to, żebym wiedziała, ile jeszcze druga strona mnie wyniesie. Czyli zobaczcie, ja mam tutaj około 33 cm, samo było rozszerzanie. I teraz tak, muszę też zrobić to w taki sposób, żebym wiedziała, ile ostatecznie ma wynosić, jaka ma być długość tego szalika. Więc ja oczywiście cały czas mierzę sobie na bieżąco. To wszystko zależy, czy szalik ma się owijać 2 razy, czy ma się owijać raz. Bo jeżeli sobie tutaj chcecie owinąć tylko raz, to naprawdę ten szaliczek nie musi być duży. Ja sobie tutaj przybliżę, ale oczywiście bałagan mi się zrobił na biurku. To znaczy, że pracuję. I jeżeli chcecie ten szaliczek zrobić tylko na raz rozszerzony, na raz zawinięty, no to ta część na prosto nie będzie taka duża, bo część na prosto wystarczy, że zrobicie tylko na szerokość szyi, a potem po prostu zawiązujecie, tak? Czyli już w tym momencie musicie wiedzieć,
ile Wam właśnie zajmuje to zawiązywanie, ile część prosta, no i ile jeszcze ta część zmniejszająca. Ja postanowiłam sobie zrobić szalik zawiązywany 2 razy, jednak taki grubszy, cieplejszy. Ja wiem, że te szaliczki Sophie Scarf są też takie delikatne, ale mój będzie taki grubszy. Więc ja już tutaj sobie mierzyłam, ile potrzebuję z kolei w środku, żeby zawiązać 2 razy szyję, no i żeby jeszcze oczywiście powstał ta druga część wiążąca, no i ewentualnie ile tej części musi wystawać. To możecie sobie na bieżąco dostosować, w zależności właśnie od tego, czy szalik ma być wiązany raz czy 2 razy. A można zrobić 2 szaliki, jak macie dużo włóczki, pozostałości włóczek. Tak jak mówię, ja tutaj mam drugi motyk, nie zużyję go całego, na pewno zostanie z połowę, a ten motyk już widzę, że był w innej partii, więc ewidentnie widać 2 kolory. Nie szkodzi na szyi, tego nie będzie widać. Ostatecznie jak zawiążę, to też tego nie będzie widać. Więc tylko ja będę o tym wiedział. A kto zauważy, to trudno, to powie, że tak ma być. No i teraz zobaczcie. Ja mam tutaj około 32-33 tę część. W środku, ponieważ chcę zawijać 2 razy, to już mierzę sobie od tej części. Muszę zrobić na około 55 cm, 56 cm. Chcę uzyskać szaliczek około 120 cm. Wiadomo, że to nie będzie dokładne 120, bo jeszcze go wypiorę, może się rozszerzyć, ale te 110 muszę mieć, więc takie 110, 120, nawet do 125 będzie dobre, więc wiem, że muszę zrobić w tym momencie około 55, tutaj do 60, już prawie jestem na końcu. I tak samo sobie Wy ustalcie, jaką część środkową robicie długą. I dopiero potem zajmiemy się właśnie tym zwężaniem. Zwężanie będzie szło takim samym sposobem jak rozszerzanie, czyli zamiast rzędu zwiększającego, to będzie rząd zmniejszający, a później 4 rzędy na płasko. Zamiast później z powrotem rzędu zwiększającego, znowu będzie rząd zmniejszający i na płasko. Ja Wam pokażę, jak będą wyglądały zmniejszenia, ponieważ no, rozszerzenia są proste, bo wiadomo, robimy to samo w jednym oczku, natomiast rozszerzenia będą troszeczkę inaczej wyglądały i tu już Wam pokażę na tym szaliczku, bo tutaj skończyłam na tej części. Ta część oczywiście jest tylko próbką, żebyście sobie sprawdzili, jak się właśnie tworzy wzór, no jak też wygląda tutaj na przykład niebieski szaliczek. Ten wzór, zobaczcie, w kolorach jeszcze inaczej wygląda, w bieli jeszcze inaczej, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, no to robimy zmniejszenia. Ok, więc tak, ja w ogóle jak robiłam sobie tą część dookoła, to ja nie wpinałam sobie znacznika w każdym rzędzie, bo to nie ma sensu, bo po prostu idzie oszaleć, jeżeli chcecie przepinać cały czas znacznik. Lepiej sobie robić cały czas dookoła, a tak jak wcześniej Wam powiedziałam, zaznaczyć sobie po prostu znacznikiem moment ostatniego zwiększenia, czy ostatniego rzędu, ostatniego oczka, tak jak ja sobie tutaj zaznaczyłam i jechać sobie cały czas dookoła bez żadnych znaczników, no bo to nie ma sensu się męczyć. Natomiast z chwilą, kiedy uznacie, że odpowiednia wysokość już jest zrobiona, położyć sobie tak na płasko i sprawdzić mniej więcej, gdzie ten znacznik jest. Oczywiście ten szaliczek się w taki sposób układa, że ta krawędź cały czas może się zmieniać, ona jest tak naprawdę dookoła, nie ma sztywno granic, gdzie będzie, ponieważ w środku mamy tutaj przestrzeń, więc układamy sobie to na bok, tak żeby sobie tutaj zacząć od, powiedzmy, tej strony i dopiero teraz będziemy z powrotem używać znacznika, czyli tak. Zaczynamy od rzędu zmniejszającego, ale oczywiście zmniejszenia idą teraz chronologicznie od dołu, więc jeżeli ja mam 34 oczka, to oczywiście na pół muszę to podzielić, tak? Więc na pół mam 17 oczek. 15, 16, 17, tak, dokładnie. I teraz ten mój pierwszy rząd zmniejszający to będzie na takim, polegał na czymś takim, że oczywiście zmniejszamy, czyli decrease, no nie wiem jakie są te oznaczenia po polsku, jakoś tak słabo rozpisuję wzory, więc słabo mi to idzie. Mieliśmy 17, więc oczywiście z 2 robimy jedno, czyli mamy jak gdyby 2 w jednym, coś takiego, tak? Nie bawię się to. Natomiast oczywiście z jednego robimy 2, czyli jak gdyby potrzebujemy 2 oczka, czyli minus 2 oczka to jest 15, a 15 będę miała do przerobienia, tak? 15, 16, 17, bo z 2 robimy jedno. I tym sposobem, oczywiście razy 2, i tym sposobem oczywiście już zdejmę 2 oczka, więc będę miała 32. I znowu drugi, trzeci, czwarty, piąty rząd robimy 32
oczka. W kolejnym rzędzie, znowu, ja mogłam się tutaj pomylić w liczeniach, mam nadzieję, że nie. W kolejnym rzędzie, znowu zmniejszenie i 14 oczek. Razy 2, czyli znowu będę miała 30. I tak dalej, i tak dalej. To ma być na takiej zasadzie, ja tylko tutaj tak szybko chciałam pokazać, żeby żebyście wiedzieli, o co chodzi. No a w praktyce to wygląda oczywiście tak, że robię narzut, bijam szydełko tutaj, przeciągam i teraz nie mogę od razu przełożyć, tylko jeszcze raz w kolejne oczko, ponieważ z 2 oczek muszę zrobić 2 i teraz tą włóczkę muszę przeciągnąć nie przez jedno, ale przez te 2 oczka. Zobaczcie, czyli przez te 2 tutaj, o, i dopiero przerabiam to. I zaznaczam sobie tym razem, zaznaczę pierwsze oczko do przerobienia, czyli na odwrót, czyli pierwsze, które przerobiłam, mogę zaznaczyć, bądź mogę się cofnąć i oczywiście zaznaczyć to ostatnie do przerobienia. To od Was zależy. No i zgodnie z tym, co ja tutaj sobie napisałam, to powinna mieć 15 do przerobienia, czyli mamy tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To chrapanie wyznacza mi chyba rytm pracy. Takie tempo. I znowu z 2 oczek robię jedno, czyli narzut. Przekładam tu, w kolejnym przekładam. I teraz to oczko muszę przełożyć przez 2 pętelki. Przerabiam i znowu. I teraz na końcu znowu powinno mi zostać 15, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sobie, patrzcie, cały czas tutaj przytrzymuję tym kciukiem tutaj. 11, 12, 13, zgadza się. 14, no i tu jest moje 15 i tu. Zobaczcie, gdy nie przytrzymacie kciukiem tutaj tej części, to ciężko jest to przełożyć. Zobaczcie, no ciężko jest, dlatego ja po prostu przytrzymuję sobie te nitki tutaj i wtedy mi to wszystko ładnie wychodzi. Ok, zrobiłam pierwsze zmniejszenie, no i teraz muszę dojść do tej samej liczby oczek, co zaczynałam, czyli muszę aż dojść do 10 oczek, do 12 na początku do zmniejszenia, a później do 10, czyli cała praca, którą zwiększaliście, teraz robimy na odwrót, zmniejszamy takim samym dokładnie sposobem. Wy, jeśli robiliście sobie swoim sposobem, to dobrze by było, żebyście go wcześniej zapisali, może powinnam to powiedzieć na początku, albo pamiętali przynajmniej, jeżeli oto jest prosty schemat, to też nie wymaga jakichś zapisków, bo przynajmniej może wiecie, czy robiliście, ile robiliście rzędów pomiędzy zmniejszeniami, bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby wiedzieć, ile rzędów było pomiędzy zmniejszeniami. Cała filozofia. I do jakiego momentu dojść, żeby uzyskać tą samą liczbę oczek. I ja teraz muszę zrobić 4 rzędy dookoła. Już mam o 2 oczka mniej. I znowu potem w kolejnym rzędzie zmniejszenie. Czyli działamy. Ok, no jestem po pierwszym zmniejszeniu i zrobiłam oczywiście już 4 rzędy. No i teraz będziemy robić cały czas tak samo, ja już nie będę Wam pokazywać. Kolejna rzecz to jest oczywiście zrobienie zmniejszenia. No i 14 takich półsłupeczków razy 2, dojść do 30. Dochodzimy do całego początkowych liczby oczek. Ja jeszcze chciałam Wam tutaj nadmienić, że oczywiście ja już też opracowałam sobie technikę korzystania z takiego sznureczka. Zakładam sobie go w ten sposób, bo jest mi to wygodniej. Jednak te znaczniki, jak się czasami ich nie zapnie, to się wypinają i później się wszystko gubi, więc korzystam z takiego sznurka. I teraz tak, zobaczcie, tak samo z liczbami rzędów. Tutaj, dosłownie tutaj widać, że to było nasze pierwsze zmniejszenie, bo jest taki troszeczkę inny ściek, no nie da się ukryć zmniejszeń, one są mało widoczne, ale są. To jest moje pierwsze zmniejszenie i tutaj zaczynałam rząd.
Więc wszystko, co jest powyżej tego rzędu, to są moje 4 rzędy. Raz, 2, 3, 4. W taki sposób sprawdzam, czy się nie pogubiłam, bo nawet doliczenie do 4 czasami może wyprowadzić z równowagi, zwłaszcza jeśli nam ktoś przeszkadza i nie wiemy, czy są 4 czy 3 rzędy. Więc szukamy tego pierwszego bąbelka. Ten pierwszy bąbelek to jest oczywiście pójście w tą stronę i liczymy od góry. Raz, 2, 3, 4. I wtedy mam pewność. Pamiętajcie, że ten bąbelek nigdy nie będzie w tym samym miejscu. One zawsze się będą iść pod skos, no bo zmniejszamy liczbę oczek, więc nigdy nie będą po równej linii. Tym się akurat nie przejmujcie. Tak samo nigdy nie będzie po równej linii. Tutaj ta część początkowa i ta, którą zaczynaliśmy. Będzie się po prostu wszystko zmniejszało. Jeszcze ostatni raz pokażę Wam to zmniejszenie, czyli popatrzcie, robię narzut, wbijam się w pierwsze oczko, przekładam, w drugie oczko przekładam i teraz tą pętelkę muszę przełożyć przez dwie, zrobić narzut i gotowe. I tak sobie działamy aż do końca. Ja jeszcze połączę się z Wami na samym końcu, żeby Wam pokazać, jak zakończyć tą część. Ok, skończyłam prawie już wszystkie zmniejszania, tak to u mnie wygląda. Oczywiście musicie zrobić dokładnie symetrycznie, tak jak zwiększaliście, więc to wszystko zależy od tego, jaki mieliście sposób na zwiększania. Taki sam robicie sposób na zmniejszenie. No ja już tutaj nie chcę Wam oczywiście przypominać, co ja tutaj robiłam, bo to jest oczywiście na początku filmu. Natomiast tak, dokładnie robię z symetrycznym odbiciem to, co było na początku, czyli tak jak Wam wcześniej wspominałam, że zaczęliśmy sobie od kółeczka z 10 półsłupków. Potem w tym kółeczku zrobiliśmy sobie 10 takich już zmienionych małych półsłupków, czyli ten wzór zwykły. I dopiero w kolejnym rzędzie żeśmy zwiększyli sobie. Czyli ja dokładnie tak samo sobie zakończyłam. Zakończam w taki sposób, że stworzyłam sobie, doszłam do momentu, w którym zrobiłam zmniejszenie 4 półsłupki, tak? Czyli w tym momencie mam już 10 moich półsłupków i po zrobieniu tego zmniejszenia nie robię już rzędu czterech rzędów tych półsłupków, ponieważ robię dokładnie to samo, co robiłam na początku, czyli najpierw było 10 półsłupków, jeden rząd cały i jeden rząd zwiększający, więc odwrotnie, rząd zmniejszający, jeden rząd cały, który właśnie wykonałam po tym zmniejszeniu i na samym końcu zrobię taki rząd zwykłych półsłupków. I ja właśnie jestem już przy tym rzędzie, w którym już po prostu zakończam, czyli zrobiłam sobie rząd zmniejszający do 10, potem rząd dookoła, który był z 10 i dopiero teraz zrobię sobie ten ostateczny już rząd, czyli 10 półsłupków. Już mogę sobie to wyciągnąć, bo do 10 to mi się chyba uda policzyć. Więc zobaczcie, robię zwykłe półsłupki, tak jak zaczynałam. Robię raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni 10. Następnie w 11 oczku przeciągnę sobie włóczkę i przez oczko i zamknę sobie już tutaj to połączenie, czyli odcinam sobie sznureczek i zamykam. Oczywiście tu nie mamy jeszcze ładnego zamknięcia, bo tutaj po prostu wystarczy wziąć igłę, wystarczy sobie nawlec tą końcówkę, którą tutaj macie, w taki sposób i przełożyć w taki sposób, o, dokładnie pod oczkami. Ja tutaj to tak może nie jestem w stanie Wam pokazać, może szydełkiem też to będzie dobre. Jeżeli bijecie sobie raz z góry szydełko, może jednak pokażę Wam to szydełkiem, oczko kolejne, następne z dołu. Jak gdyby przekładam raz z góry, raz z dołu w te oczka. Tutaj, teraz w kolejnym, ja wiem, że tutaj na tym białym nie widać zbytnio oczek, ale w każdym po kolei tak robię, czyli kolejne oczko jest tutaj i przeplatam raz z góry, raz z dołu. Dzięki temu uda mi się zacisnąć tutaj tą górę i będzie ładnie wyglądała.
I teraz tutaj. Tutaj. No i myślę, że chyba już doszłam tutaj do tego początku. Co prawda nie zaznaczyłam sobie, ale to też jakoś tak nie ma znaczenia. Ważne, żeby po prostu na końcu, zobaczcie, ścisnąć sobie tutaj to mocno, w taki sposób. I dopiero teraz możemy sobie jeszcze raz nawlec igłę. W taki sposób i zabezpieczyć sobie tą końcówkę, żeby nam się tutaj nic nie popruło. Po prostu kilka razy sobie tutaj wbiję. Można nawet sobie jakiś taki delikatny, mały supełek zrobić, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No ale oczywiście końcówkę schowam do środka, czyli przeciągnę sobie gdzieś tam do środka. W taki sposób. O i zostawię i utnę. No i słuchajcie, mój szalik gotowy. Wystarczy teraz go wyprać. No i można już się cieszyć i nosić. Ja oczywiście liczę na Wasze komentarze, że dacie znać w komentarzach, czy ktoś zamierza zrobić taki szalik, czy Wam się podoba, a może już macie. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.